Spacerując po Białymstoku, poruszając się rowerem lub samochodem, możemy zauważyć ciekawe zjawisko. Tam, gdzie jeszcze kilka lat temu rosły trawniki, teraz królują piękne, kwietne łąki. Mają one zróżnicowany charakter, część z nich jest naprawdę bardzo kolorowa, składają się z różnych gatunków roślin, część ma dominującą nutę kolorystyczną, część to na przykład słoneczniki. Okazuje się, że taki pomysł budzi entuzjastyczne reakcje mieszkańców. W rozmowach z nimi pojawiają się takie pojęcia jak ciekawszy krajobraz, radość, miłe zaskoczenie. Postanowiliśmy zatem sprawdzić i zbadać, czy faktycznie są to tylko subiektywne odczucia, czy też obecność łąk kwietnych wpływa na redukcję stresu osób, które zamieszkują bądź przebywają w mieście. Co ciekawe, trend sadzenia łąk kwietnych jest obecny nie tylko w Polsce. Jest to taki trend, który pojawia się w różnych krajach Europy i świata i ma na celu promowanie jednego zdrowia. Zdrowia ludzi jako gatunku, ale też zdrowia zwierząt jak zapylaczy czy ptaków, a także roślin, które wspólnie tworzą krajobraz taki różnorodny, bioróżnorodny naszego miasta. Bioróżnorodność jest bardzo ważna z punktu widzenia zdrowia, jeśli chodzi o to, żebyśmy czuli się dobrze, żeby nasz system, ekosystem, w którym funkcjonujemy, był stabilny. I tutaj kolejnym takim argumentem, który przemawia za tym, że obecność łąk kwietnych może być dla nas korzystna jako mieszkańców, jest hipoteza biofilii. Mówi ona o tym, że właściwie od początku istnienia gatunku lubiliśmy otaczać się innymi organizmami żywymi, że ich obecność dawała nam poczucie bezpieczeństwa, ale też radości i beztroski. I nie wiązało się to z tym, że potrzebowaliśmy ich na przykład do jedzenia czy do wytworzenia narzędzi, ale że po prostu obecność kwiatów, obecność roślin, owoców, ale też zwierząt, które nam nie zagrażają, sprawia, że czujemy się zwyczajnie lepiej, łatwiej się odprężamy i jest nam bardziej komfortowo. W badaniach, które przeprowadziliśmy, okazało się, że faktycznie mieszkańcy miast bardzo pozytywnie reagują na obecność łąk kwietnych, jeśli chodzi o zieleń miejską. Szczególnie radośnie reagują panie, natomiast panowie też mają szereg pozytywnych reakcji na obecność kwiatów. Taką ciekawostką jest też to, że osoby starsze postrzegają miejsca takie nawet, można by powiedzieć, trochę zdziczałe, jako mniej niekomfortowe niż osoby młode. To nasuwa ciekawe wnioski, które mówią o tym, że młodzież być może ma mniejszą styczność z naturą, docenia ją, zachwyca się nią, ale musi się też nauczyć, że natura to też pewien, czasami delikatny dyskomfort, który jest naturalną częścią naszej egzystencji, natomiast nie przeszkadza w tym, żebyśmy czerpali szereg korzyści zdrowotnych, wychodząc ze środowiska takiego zupełnie komfortowo, bezpieczno mieszkalnego na zewnątrz i żebyśmy z tym światem naturalnym tworzyli relacje. Okazuje się też, że łąki, w których dominuje żółta barwa, są odbierane szczególnie pozytywnie, natomiast trawniki są postrzegane jako miejsca raczej mało atrakcyjne, nudne, być może bezpieczne, ale niekoniecznie takie, gdzie chciałoby się spędzać czas. W wynikach naszych badań też możemy znaleźć taką ciekawostkę. Otóż obecność łąk kwietnych to nie tylko komfort kierowców, nie tylko komfort osób, które jeżdżą rowerem i przemieszczają się wzdłuż ulic, ale także tych mieszkańców, którzy chcieliby złapać oddech, zregenerować się po przebytym stresie lub zwyczajnie odpocząć, na przykład w drodze do pracy, po pracy, w przerwie między zajęciami. I tutaj okazuje się, że jeżeli mamy łąkę kwietną, która jest położona z dala od hałasu miejskiego, w miejscu bardziej zacisznym i bezpiecznym, ludzie mogą naprawdę głęboko się odprężyć, normalizuje im się ciśnienie krwi i tętno i ich samopoczucie psychiczne zmienia się w bardzo korzystnym kierunku. Zatem nasze badania wykazały, że posiadanie łąk kwietnych w mieście to jest naprawdę fantastyczna sprawa, że jest korzystna dla zdrowia mieszkańców, że jest doceniana nie tylko przez kierowców, ale też przez osoby, które zwyczajnie spacerują lub chciałyby odpocząć, przy czym zwiększa bioróżnorodność, także przynosząc korzyści przyrodzie.